Albania ma ponad 400 km wybrzeża, 2 morza i dziesiątki kompletnie różnych plaż. Na północy szerokie, piaszczyste wybrzeże Adriatyku, cieplejsza i płytsza woda, więcej przestrzeni i zazwyczaj niższe ceny. Na południu Morze Jońskie, klify, kamienne plaże i woda tak przejrzysta, że momentami wygląda nierealnie, ale też wyraźnie drożej i znacznie bardziej turystycznie. Problem w tym, że zdjęcia z Albanii potrafią być kompletnie mylące. Jedni pokazują tylko luksusowe resorty, inni wyłącznie dzikie zatoki. Dlatego przyjedziemy praktycznie całe albańskie wybrzeże, od samej północy aż po południe. Tak, żeby nie było wątpliwości, co i jak wygląda. Gotowi? Zaczynamy! Naszą podróż zaczynamy na samej północy albańskiego wybrzeża. Velipoje to miejsce, gdzie Adriatyk jest jeszcze spokojny, szeroki i bardzo surowy. Nie ma tutaj spektakularnych klifów ani turkusowych zatok znanych z Instagrama. Są za to ogromne piaszczyste plaże ciągnące się kilometrami. I właśnie tutaj bardzo dobrze widać różnicę pomiędzy północą a południem Albanii. Północne wybrzeże jest bardziej płaskie i znacznie spokojniejsze. Woda bywa bardziej mętna niż na południu, ale plaże są szerokie, piaszczyste i idealne do zwykłego plażowania. To też jedna z tańszych części albańskiego wybrzeża. Ceny noclegów, restauracji czy leżaku są tutaj wyraźnie niższe niż na Rivierze Albańskiej. Velipoje nie próbuje być luksusowym kurortem i może właśnie dlatego wydaje się tak autentyczne. Latem przyjeżdżają tutaj głównie Albańczycy, szczególnie mieszkańcy Szkodry. Dla wielu z nich to po prostu klasyczne rodzinne wakacje nad morzem. Pamiętajcie, że ten piasek jest ciemny, więc bardzo się nagrzewa od słońca. Musicie mieć klapki, bo można popalić stopy. Jeśli chodzi o plażę, jest bardzo szeroka, bardzo duża i wszędzie jest pełno leżaków. Nawet jak patrzyliśmy na magnesy, no to generalnie tylko fotografie plaży, gdzie po prostu jest leżak przy leżaku. Kilka kilometrów dalej robi się znacznie ciszej. Riol wygląda jak miejsce, które masowa turystyka jeszcze ominęła, choć już się zaczyna. Nie ma promenad, wielkich hoteli ani głośnych beach barów. Są za to wydmy, szeroka plaża i ogromna przestrzeń. To jeden z tych fragmentów wybrzeża, gdzie łatwo zrozumieć, jak bardzo dzika potrafi być jeszcze Albania. Morze z jednej strony, góry gdzieś daleko za plecami i praktycznie nic pomiędzy. Na południu kraju każdy kawałek wybrzeża jest już mocno zagospodarowany. Tutaj nadal można znaleźć miejsca, które wyglądają niemal nietknięte. Zaledwie pół godziny od Szkodry jest plaża, która nazywa się Rioli. Są tutaj beach bary, są oczywiście leżaki, ale jest też cała masa miejsca, gdzie możecie rozłożyć się ze swoim ręcznikiem. Rana Hethun to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na całym albańskim wybrzeżu. Nazwa oznacza dosłownie usypany piasek i trudno o lepszy opis. Ogromna wydma schodzi tutaj prosto do morza, tworząc krajobraz bardziej przypominający pustynię niż Bałkany. To miejsce kompletnie nie pasuje do stereotypowego wyobrażenia Albanii. Nie ma tutaj promenady ani resortów, jest tylko piasek, morze i wiatr. Z góry wygląda to wręcz nierealnie, jakby ktoś wsypał fragment Sahary prosto do Adriatyku. Ach, co to jest za kraj? Słuchajcie, niektóre zdjęcia, jak stąd zobaczycie, może się wydawać, o, to są Karaiby, to jest Wietnam. A tutaj mamy takie miejsce, które jak dobrze zrobicie zdjęcie, to może się wydawać, że jesteście na Saharze. Shenzhen pokazuje zupełnie inne oblicze Albanii niż pocztówkowe zatoki południa, które wciąż potrafią zachować choć odrobinę autentyczności. To jeden z najważniejszych kurortów północnego wybrzeża, rozwijający się w tempie, które momentami sprawia wrażenie całkowicie wymkniętego spod kontroli. Jeszcze kilkanaście lat temu zagraniczna turystyka praktycznie tutaj nie istniała. Dziś natomiast niemal każdy wolny fragment wybrzeża zajmują nowe apartamentowce, hotele i inwestycje nastawione wyłącznie na sezonowy wynajem. Miasto sprawia wrażenie zbudowanego od nowa, szybko, gęsto i bez większego pomysłu na zachowanie jakiegokolwiek charakteru miejsca. Port miesza się tutaj z turystycznym chaosem, promenada żyje do późnej nocy, a muzyka z restauracji, uliczny handel i nieustanny ruch tworzą atmosferę bardziej przypominającą prowizoryczny wakacyjny kombinat niż nadmorski kurort z klimatem. Sama plaża również rozczarowuje. Wąski pas piasku został niemal całkowicie zastawiony rzędami leżaków ciągnących się praktycznie aż do samej wody, przez co trudno tutaj znaleźć przestrzeń, oddech czy zwykłą przyjemność spokojnego spaceru brzegiem morza. Shenzhen dobrze pokazuje współczesną Albanię, dynamiczną, rozwijającą się błyskawicznie i bez kompleksów, ale jednocześnie coraz bardziej chaotyczną oraz podporządkowaną szybkiemu zarobkowi. To jest albański styl, czyli budują nowe hotele, budują nowe apartamentowce, natomiast nie budują dróg i nie budują parkingów. Myślę, że
w przeciągu kilku lat to miasto będzie takim drugim Durrës. Po bardziej intensywnym Shenzhen znowu wracamy do spokojniejszego klimatu. Thale jest bardziej kameralne i znacznie mniej zatłoczone, bowiem plaża rozciąga się na wiele kilometrów i jest bardzo szeroka. Poza skupiskiem leżaków można znaleźć sobie spokojne i niemal puste miejsce dla siebie. Nie ma tu wielkich promenad ani ogromnych resortów i dzięki temu wiele osób zatrzymuje się tutaj na dłużej. To dobre miejsce, żeby zobaczyć, dlaczego północne wybrzeże Albanii nadal ma swoich fanów. Może nie ma najbardziej spektakularnych widoków w kraju, ale nadrabia spokojem, przestrzenią i znacznie niższymi cenami niż południe. Dodatkowo tuż obok można znaleźć potężne bunkry z czasów komunistycznych. Kolejna plaża, niedaleko miejscowości Shenzhen, to Thale. W zasadzie zupełnie nowa plaża, bo jeszcze niedawno nie było tutaj kompletnie nic. Teraz zaczynają się pojawiać pierwsze leżaki, zaczyna się pojawiać infrastruktura, ale jak tylko odejdziecie kawałek dalej w tamtą stronę, to tam już nie ma nic. Jest kompletnie dzika plaża, możecie być tam zupełnie sami. Laguna Patok przypomina, że albańskie wybrzeże to nie tylko zatłoczone plaże i betonowe kurorty wyrastające w ekspresowym tempie wzdłuż Adriatyku. Ten rozległy obszar mokradeł, płytkich lagun i kanałów od lat pozostaje światem rybaków, drewnianych pomostów oraz dzikiego ptactwa, które wciąż znajduje tutaj spokojną przystań. Długie drewniane kładki wychodzą daleko w wodę, niewielkie łodzie leniwie kołyszą się na powierzchni laguny, a restauracje specjalizujące się w rybach i owocach morza serwują produkty trafiające na talerze praktycznie prosto z sieci. To właśnie kuchnia stała się jedną z największych atrakcji tego miejsca. Część restauracji powstała na drewnianych platformach zawieszonych nad wodą, a do jednej z najbardziej znanych można dopłynąć wyłącznie łodzią, co tylko wzmacnia atmosferę odcięcia od reszty wybrzeża. Patok od kilku lat regularnie pojawia się na instagramowych przewodnikach po Albanii, głównie za sprawą malowniczych pomostów, zachodów słońca i restauracji zawieszonych pośród laguny. Mimo rosnącej popularności miejsce nadal zachowuje jednak bardziej lokalny charakter niż wiele innych punktów albańskiego wybrzeża. Ja w ogóle czasem mam wrażenie, jak podróżuję po Albanii, że są pewne takie miejsca, które przypominają takie najbardziej fotogeniczne miejsca z zupełnie innych części świata. I mam takie poczucie, że Laguna Patok właśnie jest takim miejscem, bo jak zobaczycie te domki, bungalowy nad morzem, nad wybrzeżem, takie postawione dosłownie w wodzie, no to możecie mieć takie wrażenie, że przenieśliście się w ogóle na jakąś rajską wyspę, tajską, balijską, a my ciągle jesteśmy w Albanii. Półwysep Rodonit jest jednym z najbardziej niedocenianych miejsc albańskiego wybrzeża. Droga wiedzie przez wzgórza, lasy i pola, aż nagle krajobraz kompletnie się zmienia. Pojawiają się klify, otwarte morze i surowe wybrzeże praktycznie pozbawione zabudowy. To miejsce wygląda wręcz na opuszczone. Cisza, pojedyncze ruiny i ogromna przestrzeń sprawiają, że momentami można odnieść wrażenie, jakby czas zatrzymał się tutaj kilkadziesiąt lat temu. Rozrzucone bunkry przypominają czasach Envera Hodży, kiedy Albania była jednym z najbardziej zamkniętych państw świata. W całym kraju zbudowano ich tysiące, część stoi tutaj do dziś, powoli przegrywając z naturą. Na półwyspie znajdują się też ruiny zamku Skanderbega, albańskiego bohatera narodowego, który przez lata walczył z Imperium Osmańskim. Ale chyba największe wrażenie robi sam spacer na koniec półwyspu. Z jednej strony morze, z drugiej klify i praktycznie kompletna cisza. A pośród tego wszystkiego niewielki kościół świętego Antoniego stojący tuż nad wodą. To jedno z tych miejsc, gdzie bardziej niż turystyczną atrakcję czuć atmosferę albańskiego wybrzeża sprzed wielkiej turystyki. Półwysep Rodon, który jest absolutnie przepiękny, niezadeptany i jest taką oazą spokoju na tym adriatyckim wybrzeżu. Kiedyś było tutaj bardzo trudno dojechać, dlatego nie pojawiało się tutaj zbyt wiele turystów, natomiast z roku na rok oczywiście liczba odwiedzających to miejsce rośnie do tego stopnia, że już teraz przy wjeździe na sam półwysep jest szlaban i żeby tu wjechać, trzeba za wjazd zapłacić 300 leków. San Pietro zachwyca przede wszystkim przestrzenią. Plaża jest tutaj naprawdę ogromna, długa, szeroka i pokryta jasnym złotym piaskiem, który w promieniach popołudniowego słońca momentami bardziej przypomina wybrzeża południowych Włoch niż stereotypowy obraz Albanii. Nawet w sezonie łatwo znaleźć miejsce z dala od innych ludzi, a ogrom otwartej przestrzeni daje poczucie swobody. Całość dopełnia widok na półwysep Rodonit, którego dzikie zielone wzgórza zamykają horyzont i sprawiają, że krajobraz wygląda wyjątkowo malowniczo. Co ważne, mimo rozwijającej się infrastruktury, miejsce nadal zachowuje wrażenie świeżości i naturalności. Plaża pozostaje zaskakująco czysta, morze spokojne, a wokół wciąż nie ma jeszcze takiego natężenia zabudowy i komercji. Oczywiście również tutaj powstają nowe resorty, apartamentowce i wakacyjne kompleksy, jednak okolica nadal nie została całkowicie wypolerowana pod masową turystykę. Jeśli myślicie, że nad Adriatykiem w Albanii nie ma zbyt ładnych plaż, no to muszę Wam powiedzieć, że jesteście w błędzie.
To jest jedna z najpiękniejszych plaż nad Adriatykiem, jakie widzieliśmy, plaża San Pietro. To jest mniej więcej godzinę drogi od Durrës w miejscowości Fusze Drac. Durrës to największe nadmorskie miasto Albanii i jednocześnie jedno z najstarszych miast całych Bałkanów. Nowoczesny chaos miesza się tutaj z historią mającą ponad 2000 lat. Między hotelami, blokami i ruchliwymi ulicami ukryty jest ogromny rzymski amfiteatr. Jeden z największych na Bałkanach. Ale Durrës to przede wszystkim żywe miasto portowe. Największy port w kraju i obok tego plaże. Kicz, chaos, brud i dzikie tłumy. To nie jest prawdziwa Albania, a niestety większość odwiedzających Albanię Polaków wybiera to miasto na pobyt i na jego podstawie wyrabiają sobie błędną opinię o tym ciekawym kraju. Durrës przygotowało nas korkami i dość drogimi parkingami, no bo parkowanie jest albo za darmo, albo za 300 leków za godzinę, czyli wiecie, no ceny bym powiedziała drożej niż w Warszawie. Natomiast żeby nie było, że ciągle narzekam na to Durrës, to ma ono swoje niewątpliwe plusy i zalety. Mianowicie przede wszystkim to, że jest 30 minut od lotniska, więc biorąc pod uwagę krótki lot, na przykład z południa Polski, to 1,5 godziny lotu, pół godziny z lotniska, weźmy pod uwagę odprawy i dojazd na lotnisko, no to może się okazać, że dla osób z południa będzie szybciej dostać się właśnie tutaj, niż pojechać na przykład na nasz Bałtyk. A jak widzicie, temperatury w październiku są bardzo, bardzo przyjemne. Golem jest symbolem albańskiej turystyki masowej. Kilometry hoteli, apartamentów i restauracji ciągną się tutaj praktycznie bez końca. Latem plaże wypełniają się do ostatniego leżaka, a całe wybrzeże żyje praktycznie przez całą dobę. Dla wielu osób to idealne wakacje nad morzem, łatwo dostępne, stosunkowo tanie i nastawione typowo na wypoczynek. Inni powiedzą, że Golem stracił już dawny klimat. Ale niezależnie od opinii, trudno odmówić mu popularności. To właśnie w takich miejscach najlepiej widać, że Albania przestała być już turystyczną tajemnicą Europy. Wioska jest gdzieś tam tą stronę, kończy się asfalt, zostaje shooter, trzeba troszeczkę shooterkiem dojechać. Z zewnątrz lokal wygląda jak skąd nie wracaj. No w sumie w środku też, ale nie przyszliśmy tutaj oglądać, tylko jeść. Peszk i freskit Kseni. Specjalizują się w rybach i owocach morza. Do wyboru, do koloru można wybrać tak. Pomiędzy rybami, takimi jak wzięła Kasia, nie wiem czy tam widać, labraks. To jest talerz ryb, krewetki i jeszcze jest trzecie danie, czyli ośmiornice. Do tego oczywiście salata mix i pieczone ziemniaki. Niedaleko plaży Basztowe stoi jedna z najciekawszych fortec albańskiego wybrzeża. Taka niepozorna. Kamienne mury wyrastają nagle pośrodku płaskiego krajobrazu, przypominając o czasach Wenecjan i Imperium Osmańskiego. A kilka chwil dalej wszystko znowu się zmienia. Znika zabudowa, znikają tłumy ludzi, zostaje szeroka plaża, wiatr i Adriatyk. To jedna z ciekawych cech Albanii. Nawet pomiędzy dużymi kurortami nadal można znaleźć miejsca zaskakująco spokojne i niemal puste. Pierwsza plaża, na którą przyjechaliśmy, prosto z lotniska, niedaleko Zamku Basztowe, kompletnie pusta. Ja nie wiem w ogóle, czemu ci ludzie się pchają do Durrës. I słuchajcie, jest godzina 12. Nie ma tutaj ani pół człowieka. Jest święty spokój, szum fal, błękitne turkusowe morze, ciemny piasek. Bunkrów nie ma, ale jest zajebiście. Karavasta to największa laguna Albanii i jedno z tych miejsc, które najlepiej pokazują, jak różnorodne potrafi być tutejsze wybrzeże. Choć większość turystów przyjeżdża do Albanii głównie dla plaż, właśnie tutaj łatwo zrozumieć, że największe wrażenie często robią miejsca pozornie mniej oczywiste. Rozległe laguny, lasy sosnowe i niemal kompletna cisza sprawiają, że bardziej przypomina to park narodowy niż typowy wakacyjny kurort. Żyją tutaj pelikany dalmatyńskie, jedne z najrzadszych ptaków Europy, a ogromne otwarte przestrzenie dają poczucie spokoju, którego coraz trudniej szukać na najbardziej popularnych fragmentach albańskiego wybrzeża. I właśnie tutaj trafiliśmy też do naszej ulubionej restauracji w całej Albanii, Ali Kali. Proste miejsce, słynące z owoców morza, gdzie bardziej niż sam widok czy wystrój pamięta się atmosferę i ludzi, a właściciel potrafi podać jedzenie, przyjeżdżając konno. Brzmi absurdalnie, ale właśnie takie momenty sprawiają, że Albania zostaje w pamięci na długo. Te ścieżki w parku są naprawdę fajnie przygotowane. Tutaj mamy taką krótką ścieżkę, która biegnie takim traktem drewnianym z mostkami i na jej końcu można właśnie wypożyczyć łódkę, żeby popływać samodzielnie po lagunie.
Vlora to jedno z najważniejszych miejsc na całym albańskim wybrzeżu, zarówno pod względem historycznym, jak i geograficznym. To właśnie tutaj kończy się Adriatyk, a zaczyna Morze Jońskie, co wraz z kolejnymi kilometrami na południe całkowicie zmienia charakter wybrzeża. Znikają szerokie, piaszczyste plaże północy, a ich miejsce zajmują góry opadające prosto do morza, skaliste zatoki i znacznie bardziej przejrzysta, intensywnie błękitna woda. Sama Vlora sprawia wrażenie miasta, które rozwija się niemal bez przerwy. Nowe apartamentowce, hotele i mariny wyrastają tutaj praktycznie wszędzie, a nadmorska część miasta coraz mocniej przypomina śródziemnomorskie kurorty aspirujące do miana nowoczesnych centrów turystycznych. Jednocześnie to wciąż jedno z nielicznych miejsc w Albanii, które poza samą turystyką funkcjonuje jak prawdziwe duże miasto, z szeroką ofertą restauracji, codziennym życiem mieszkańców i atmosferą miejsca działającego również poza sezonem. Ogromnym atutem Vlory pozostaje również nadmorska promenada, najdłuższy deptak w Albanii, który szczególnie wieczorami tętni życiem. Kawiarnie, restauracje, spacerujący mieszkańcy i turyści tworzą atmosferę typowego śródziemnomorskiego miasta, w którym łatwo wyobrazić sobie codzienne życie. Spośród wszystkich albańskich miast to właśnie Vlora wydaje się jednym z nielicznych miejsc, gdzie naprawdę można byłoby zamieszkać na dłużej. Miasto ma również swoje mniej atrakcyjne oblicze. Ruch uliczny bywa uciążliwy, korki są codziennością, a im dalej od wybrzeża, tym wyraźniej widać mniej uporządkowaną i znacznie uboższą zabudowę. Kontrast pomiędzy nowoczesnym nadmorskim bulwarem, a chaotycznymi dzielnicami położonymi dalej od morza pokazuje, jak nierównomiernie rozwija się współczesna Albania. Na wzgórzu Kuzumbaby jest restauracja, dość bym powiedziała taka elegancka, z pięknym widokiem, a ceny takie bym powiedziała bardzo przystępne, nawet taniej niż w Polsce. Cola kosztuje tutaj 200 leków, czyli około 2 euro. Drinki, no to w zależności tutaj od alkoholu, ale troszkę taniej niż w Polsce. Kilka kilometrów od miasta wszystko nagle zwalnia. Zwernec jest spokojny, zielony i momentami wręcz mistyczny. Długi drewniany pomost prowadzi przez wodę do niewielkiej wyspy na środku płytkiej laguny. Znajduje się tam prawosławny monastyr, który wygląda jakby kompletnie zatrzymał się w czasie. To jedno z tych miejsc, które pokazuje zupełnie inne oblicze Albanii. Ciche, spokojne i bardzo dalekie od wakacyjnego chaosu. Ponadto znajdziesz tu też spokojną plażę i klify niemal takie jak na półwyspie Rodon. Klasztor jest z XIII wieku, chociaż niektórzy badacze twierdzą, że nawet może być z X lub XI. Jest on malutki, ale taki klimatyczny. Można sobie tutaj przyjechać nie tylko jeśli chodzi o takie miejsce kultu religijnego, ale pod kątem właśnie takiej zabudowy architektonicznej bizantyjskiej. Na wysokości Vlory zaczyna się również jeden z najbardziej dzikich i niedostępnych fragmentów albańskiego wybrzeża. Półwysep Karaburun, największy w całym kraju. Pozostaje surowy, górzysty i w dużej mierze odcięty od świata od strony lądu. To miejsce najlepiej oglądać z morza, bo dopiero wtedy widać skalę monumentalnych klifów, ukrytych zatok i grot, do których często można dostać się wyłącznie łodzią. Z każdym kolejnym kilometrem woda staje się coraz bardziej przejrzysta, przybierając intensywnie turkusowe odcienie charakterystyczne już dla Morza Jońskiego. Krajobraz robi się wyraźnie bardziej śródziemnomorski, surowy i momentami wręcz zaskakująco dziki jak na wybrzeże, które dopiero od kilku lat zaczyna trafiać do masowej turystyki. Naprzeciwko półwyspu leży Sazan, wyspa, która przez dekady pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych części Albanii. W czasach komunizmu funkcjonowała tutaj zamknięta baza wojskowa, a zwykli Albańczycy praktycznie nie mieli prawa wstępu. Do dziś pomiędzy opuszczonymi bunkrami, tunelami i dawną infrastrukturą wojskową czuć atmosferę miejsca wyjętego z innej epoki. Ile kosztuje wycieczka na wyspę Sazan i półwysep Karaburun łodzią motorową z Vlory? Bo taką wycieczkę raczej Wam polecam, dlatego bo będziecie mogli sobie wpłynąć do tej pięknej jaskini takim dużym statkiem, bo też organizowane są takie rejsy. No nie ma szans, zobaczycie ją tylko z daleka. A chyba warto jednak zobaczyć ją w środku. Piękne zjawiska krasowe. A, o cenach miało być. No, więc ceny będą się wahać od 150 do 250 zł, w zależności od trasy. Jeśli wybierzecie taką dłuższą trasę, która opływa półwysep Karaburun i pokazuje takie sekretne plaże, no to ona będzie trochę droższa. Taka krótsza wycieczka 6-godzinna będzie tańsza. Orikum jest ostatnim spokojniejszym przystankiem przed albańską Rivierą. To niewielkie nadmorskie miasto leżące pomiędzy górami a morzem. Właśnie tutaj droga zaczyna prowadzić coraz bliżej stromego wybrzeża. Góry dosłownie wpadają do morza, a widoki z każdym kilometrem robią się coraz bardziej spektakularne. To moment, kiedy Albania zmienia się po raz kolejny. Kończy się środkowy Adriatyk, a za przełęczą Logara zaczyna Riviera Albańska. Miejsce, które w ostatnich latach stało się symbolem całego kraju. Orikum kurort. Tutaj już są same hotele, kilkanaście hoteli, nie ma domów mieszkalnych. Jest plaża, 500 może kilometr. Kamienista, dosyć szeroka, same parasolki, leżaki, bary plażowe i tak dalej. No czuć pieniądz.
Przy okazji koszt takiego zestawu, 2 leżaki i parasol to 500 lek, przynajmniej na 1 czerwca. Dermi momentami bardziej przypomina niewielką grecką wyspę niż albańskie nadmorskie miasteczko. Białe domy wspinają się po stromych zboczach gór, poniżej rozciąga się intensywnie błękitnie Morze Jońskie, a całość tworzy krajobraz, który bez większego problemu mógłby znaleźć się na pocztówkach z Cyklad. To jedno z bardzo rozpoznawalnych miejsc całej Riviery Albańskiej i jednocześnie symbol ogromnej turystycznej przemiany, jaką przechodzi południe kraju. W sezonie przyjeżdżają tutaj turyści z całej Europy, a wzdłuż wybrzeża wyrastają nowe hotele, modne restauracje, luksusowe apartamenty i coraz bardziej ekskluzywne beach bary. Razem z popularnością bardzo wyraźnie rosną również ceny. Albania przez lata funkcjonowała jako jedna z ostatnich naprawdę tanich destynacji Europy, jednak na południu kraju ten obraz coraz bardziej przestaje być aktualny. W wielu miejscach ceny noclegów, restauracji czy leżaków zaczynają zbliżać się do poziomu znanego z dużo bardziej rozwiniętych kurortów basenu Morza Śródziemnego. Dopiero tutaj sporo się buduje. Wygląda na to, że jeśli lubicie takie miejscówki, gdzie jest głośna muzyka na plaży, gdzie są beach bary, gdzie właśnie można odpocząć, ale trochę też poimprezować, gdzie jest trochę knajp, a jednak nie jest aż tak bardzo tłoczno jak w centrum miasta, to miejsce chyba będzie dla Was dobre. Ta plaża jest naprawdę fajna, szeroka. I jest tutaj właśnie sporo takich miejsc, które dopiero się otwiera, więc pewnie będzie tutaj niezła imprezownia w sezonie. Gjepe to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na całej Rivierze Albańskiej, choć jego obraz często bywa upraszczany w przewodnikach. Sama plaża znajduje się w wąskiej zatoce pomiędzy wysokimi klifami, gdzie turkusowa woda Morza Jońskiego kontrastuje z surowym, skalistym krajobrazem południa kraju. Są dwie opcje dostania się do tej plaży. Można zjechać samochodem znacznie niżej niż główny punkt startowy starszego szlaku przy drodze, stamtąd prowadzi już krótsza i mniej wymagająca trasa piesza, która nie pokazuje jednak całego kanionu w klasycznym ujęciu, ale nadal kończy się wejściem na plażę. Alternatywnie pozostaje dłuższy spacer od strony głównej drogi wybierany przez osoby, które chcą przejść przez bardziej surowy fragment terenu i zobaczyć kanion z góry. Sama plaża zachowuje jednak swój półdziki charakter. Nie ma tu bezpośredniego dostępu podręcznika, ograniczona infrastruktura sprawia, że Gjepe wciąż funkcjonuje inaczej niż typowe kurorty Riviery. W sezonie pojawiają się niewielkie punkty gastronomiczne i podstawowe udogodnienia, ale skala zabudowy pozostaje minimalna. Kluczowy jest tu krajobraz. Wąska zatoka, wysokie klify i przejrzysta woda tworzą środowisko, które wyraźnie odróżnia południową Albanię od szerokich, piaszczystych plaż Adriatyku. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jak na albański szlak, to ten jest naprawdę super przygotowany. Co kawałek są znaki, zaznaczone punkty widokowe. W Albanii wyznaczanie szlaków nie jest tak bardzo popularne, więc jeśli pójdziecie w góry, no to nie zdziwcie się, kiedy naprawdę będziecie musieli być bardzo czujni i bardzo mocno studiować mapę, bo bardzo łatwo jest się zgubić. Tutaj, no, pełna profeska. Jale pokazuje znacznie bardziej imprezowe oblicze Riviery Albańskiej. W ciągu dnia niewielka zatoka wygląda spokojnie, turkusowa woda, łodzie i małe plaże ukryte pomiędzy skałami tworzą niemal pocztówkowy krajobraz Morza Jońskiego. Wieczorem atmosfera całkowicie się zmienia, plażowe bary wypełniają się muzyką i ludźmi, a imprezy często trwają tutaj do rana. To jedno z miejsc, które szczególnie podoba sobie młodsza Albania oraz coraz większa liczba zagranicznych turystów szukających bardziej wakacyjnego i imprezowego klimatu. Wszystko tutaj też jest w budowie. Nowe hotele, apartamentowce, bary, restauracje. Zapełnia się. Jale bardzo dobrze pokazuje, jak szybko zmienia się współczesna Riviera Albańska. Plaża w Jale spokojna, początek sezonu, więc tłumów nie ma. Są bary, są restauracje. Myślę, że dość przyjemne miejsce na spędzenie urlopu. Para leżaków z parasolem kosztuje 10 euro, a takie większe łóżka, takie bardziej na wypasie, początkiem czerwca 40 euro, więc komuś się chyba sufit na łeb, w sensie szybko spadł ten sufit komuś na głowę, bo myślę, że w sezonie będzie drogo. Porto Palermo wygląda jak gotowa scenografia filmowa. Niewielka zatoka otoczona górami, spokojna tafla Morza Jońskiego i kamienna forteca Alego Paszy tworzą krajobraz, który momentami wydaje się wręcz nierealny. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc południowej Albanii. Twierdza stoi na niewielkim półwyspie połączonym z lądem wąską groblą, dzięki czemu sprawia wrażenie niemal całkowicie otoczonej wodą. Już sam widok z nadmorskiej drogi robi ogromne wrażenie i trudno się dziwić, że praktycznie każdy zatrzymuje się tutaj choćby na chwilę. Historia tego miejsca jest równie ciekawa jak sam krajobraz. Forteca związana jest z postacią Alego Paszy, jednego z najpotężniejszych osmańskich władców Bałkanów. Przez lata okolica miała również znaczenie militarne, a jeszcze w czasach komunizmu pozostawała zamkniętą strefą wojskową, włącznie z hangarami na łodzie podwodne, które też widać z drogi. Dzisiaj Porto Palermo pozostaje jednym z najbardziej fotogenicznych i klimatycznych miejsc na całej albańskiej Rivierze.
Plaża jest naprawdę fajna, urokliwa w zatoczce, jest płytko, woda spokojna. Jedyny minus to chyba to, że ona jest zaraz przy parkingu, ale to może być zarówno minus, jak i plus, bo jeśli będziecie po prostu jechać sobie tą drogą z H8 i będziecie mieli ochotę na to, żeby się zatrzymać na szybką kąpiel, no to jest idealne miejsce. Borsz ma jedną z najdłuższych plaż całej Riviery Albańskiej i bardzo dobrze pokazuje moment przejścia pomiędzy spokojniejszą Albanią a wybrzeżem coraz mocniej podporządkowanym turystyce. Plaża ciągnie się tutaj kilometrami, a pomiędzy pojedynczymi pensjonatami i gajami oliwnymi pojawia się coraz więcej nowoczesnych beach barów, restauracji i nowych inwestycji. Nad samym morzem powstaje również ogromny hotelowy kompleks z basenami, który wyraźnie pokazuje, jak szybko zmienia się ten fragment Riviery. Jednocześnie Borsz nadal zachowuje trochę surowego charakteru. Wzdłuż plaży biegnie nieutwardzona droga, na której kurz unoszący się za każdym przejeżdżającym samochodem staje się częścią tutejszego krajobrazu. To wciąż Albania rozwijająca się po swojemu, momentami chaotycznie i niedokończenie, ale właśnie przez to nadal autentycznie. Poza sezonem miejsce zmienia się całkowicie, wszystkie restauracje i beach bary zostają zamknięte, wybrzeże całkiem pustoszeje, a po ogromnej plaży spacerują głównie wolno pasące się konie. I właśnie wtedy najlepiej widać, jak spokojne i niemal dzikie potrafi być jeszcze to miejsce poza coraz dłuższym letnim sezonem. Ach, to nasze Borsz. Słuchajcie, mieliśmy tutaj być tylko na jedną noc, zostaliśmy 3 i już wiemy, że my tutaj na pewno wrócimy. Myślę, że w przyszłym roku chyba zaplanujemy sobie po prostu chill właśnie tutaj. Przyjedziemy tu chyba na cały pobyt, bo no, zakochaliśmy się totalnie w tym miejscu. Totalnie zakochaliśmy się w tym miejscu. Lukowe to jeden z najbardziej malowniczych fragmentów albańskiej Riviery, gdzie góry niemal pionowo odpadają do Morza Jońskiego, tworząc wyjątkowo dramatyczny krajobraz. Wzdłuż wybrzeża pojawiają się beach bary i rzędy leżaków, które stopniowo porządkują coraz bardziej popularne odcinki plaży, ale wciąż można znaleźć tu fragmenty dzikiego, niezagospodarowanego brzegu, gdzie plaża pozostaje naturalna i mniej uporządkowana. Z wody szczególnie wyraźnie widać skalę tego miejsca. Bardzo wysokie, zielone góry wyrastają tuż nad linią morza, tworząc tło, które robi ogromne wrażenie podczas rejsu lub kąpieli. Mimo rosnącej popularności Lukowe nadal potrafi zaskoczyć spokojem, zwłaszcza poza szczytem sezonu, kiedy rytm wybrzeża wyraźnie zwalnia. Saranda jest dziś turystycznym centrum południowej Albanii i jednym z najbardziej intensywnych punktów całej Riviery. Miasto rozciąga się w praktyce wzdłuż jednej nadmorskiej arterii, przy której wyrastają hotele, restauracje i apartamentowce ustawione niemal jeden przy drugim. Tworzy to bardzo gęstą, zwartą zabudowę, a ulica szybko zamienia się w jeden długi korek. Ruch, hałas i tłumy ludzi sprawiają, że Saranda bywa miejscem trudnym do swobodnego poruszania się. Plaża miejska jest niewielka i w szczycie sezonu mocno zatłoczona, a przestrzeń między morzem a zabudową jest ograniczona. W efekcie klimat miasta staje się intensywny, głośny i bardzo komercyjny, szczególnie w porównaniu z bardziej rozproszonymi miejscowościami Riviery Albańskiej. Coraz wyraźniej widać też, że ceny i oferta są silnie nastawione na turystykę zagraniczną, co zmienia charakter miejsca w stronę typowego kurortu sezonowego. I było to bardzo dyplomatycznie powiedziane, że jest tam po prostu bardzo, bardzo drogo. Jednocześnie Saranda nie jest całkowicie pozbawiona ciekawych punktów. Dobrym przykładem jest Pasuria Edetit, niewielki sklep rybny, który na miejscu przygotowuje świeże dania na wynos i uchodzi za jedno z bardziej lokalnych, mniej turystycznych miejsc w mieście. W okolicy można też znaleźć spokojniejsze plaże poza centrum, takie jak okolice Pulebardy, które oferują zupełnie inny, bardziej kameralny klimat. Mimo to Saranda pozostaje jednym z najbardziej zatłoczonych i komercyjnych punktów całego wybrzeża, szczególnie w zestawieniu z bardziej dzikimi i przestrzennymi fragmentami Riviery Albańskiej. Saranda nie ma za dużo zabytków. Generalnie to jest takie nowe miasto, gdzie jest pełno blokowisk, pełno apartamentów i jak dla mnie osobiście, to ja naprawdę nie mam pojęcia, na czym polega jego fenomen i dlaczego ludzie w ogóle przyjeżdżają tutaj na wakacje. No okej, jest rozbudowana baza hotelowa, no i to chyba w zasadzie tyle, jeśli chodzi o plusy. Wiecie, w Sosnowcu bilet do Katowic, tu bilet na Korfu. Ksamil to jedno z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej obleganych miejsc całej Albanii. Takie instagramowe foteczki. Tajlandia Europy. Turkusowa woda, niewielkie wyspy tuż przy brzegu i widoki, które jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z niemal ukrytą częścią Morza Jońskiego. Dziś przyciągają tysiące turystów z całej Europy. W sezonie Kamil zamienia się w intensywnie funkcjonujący kurort, w którym trudno o ciszę i przestrzeń znaną z mniej popularnych fragmentów wybrzeża. Mimo to krajobraz robi nadal ogromne wrażenie i bardzo wyraźnie pokazuje, jak szybko rozwija się południe Albanii. To właśnie tutaj można symbolicznie zamknąć podróż przez całe albańskie wybrzeże. Od szerokich, spokojniejszych plaż Adriatyku przez dzikie zatoki i góry Morza Jońskiego, aż po najbardziej turystyczne
turystycznie rozwinięte miejsca na południu. Kontrast pomiędzy północą a południem pokazuje skalę zmian, jaką zachodzą w kraju w bardzo krótkim czasie. Albania zmienia się szybko, ale nadal potrafi zaskakiwać. I właśnie dlatego coraz więcej osób chce zobaczyć ją, zanim całkowicie się zmieni. Na naszym kanale znajdziesz ponad 20 filmów o Albanii. Wszystkie linki są dostępne w opisie filmu wraz z dodatkowymi materiałami i artykułami na blogu. Jeśli materiał był pomocny, zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć kolejne podróże i kolejne kierunki. Do zobaczenia.